czajnikowy.pl. W roku 2020 zadbamy o to, żeby pojawiło się więcej recenzji. Tu od razu zachęta dla Was do tego, żeby wesprzeć nasz kanał, żeby takie recenzje mogły się pojawiać. I oczywiście w komentarzach piszcie nam, co chcielibyście zobaczyć. Dzisiaj opowiemy sobie o Delter Coffee Press, czyli coś, co jest bardzo podobne do AeroPressu, urządzonko, które powstało już w zeszłym roku. Natomiast nie chciałem dokonywać recenzji tak na świeżo, ponieważ na samym początku byłem mocno sceptyczny. Jeden z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, zadał mi to pytanie, czy lepiej jest kupić AeroPress, czy lepiej jest kupić Delter Press. Wtedy odpowiedziałem mu: kup pan AeroPress, jest bezpieczniejszy, ponieważ jest to urządzenie, które ma bardzo, bardzo wiele lat, więc wszystkie inne sprzęty są też robione w taki sposób, żeby pasowały pod AeroPress. Jest to urządzenie, które sprawdzało się przez wiele lat, więc nic tutaj nie grozi, że nagle zniknie z rynku. W przypadku zawsze takich nowinek jestem sceptyczny, ponieważ wiele razy widziałem sprzęty, które wydawały się, że będą rewolucyjne, a potem się okazywały trochę bublem. Więc postanowiłem w takim razie, zamiast dokonywać takiej świeżej recenzji, użyć tego urządzonka. Używałem go przez dobrych kilka tygodni, żeby wyrazić jasną, taką klarowną swoją opinię, jak najbardziej subiektywną, ale ze zwróceniem uwagi na plusy i minusy tego rozwiązania. Czym w takim razie jest ta metoda i czym się różni od AeroPressu? Przede wszystkim AeroPress to jest taka klasyczna imersja, czyli wszystkie drobinki kawy mają przez cały czas kontakt z wodą, z całą objętością wody. Nie jest to też w takim razie metoda taka, którą można porównać do metod przelewowych, gdzie woda przelewa się przez kawę i też tworzy też jakąś taką pewną zawartość, w której ta kawa może pracować sobie z tą wodą. Producenci starali się wymyślić coś nowego i wymyślili, że dobrym sposobem będzie nastrzykiwanie kawy wodą, co też starali się porównywać do takiej metody, którą wszyscy znamy z ekspresów ciśnieniowych, gdzie mamy po prostu ściśniętą kawę, i wodę, która przeciska się przez również sitko, rozpryskując wodę na całą powierzchnię. To starano się tutaj odtworzyć. Oczywiście nikt nie mówi, że wykonamy tą metodą jakieś espresso, natomiast zwrócono uwagę, że jest to może dobry sposób na to, żeby wykonać szybciej, sprawniej taką metodę filtrową, kawę, która miałaby taką specyfikę metody filtrowej. Z czego się składa w takim razie Delter Press? Składa się z takiego oto siteczka, w którym montujemy filtr papierowy. Mamy też zatyczkę gumową. Potem Wam powiem, do czego ona służy, natomiast producent wymyślił, że może to też być taka miarka na kawę. Dla mnie to jest dość mocno naciągane, natomiast tak wymyślił producent. I mamy tutaj też sam tłoczek, który jest skonstruowany w bardzo specyficzny sposób, ponieważ wchodzi on do tej części cylindra, która to jest z takimi ściankami troszeczkę rozchodzącymi się. Więc w momencie, kiedy go podnosimy, mamy więcej luzu, a jak zaczynamy wchodzić głębiej tym tłoczkiem, to już tego luzu tam nie ma. I mamy tutaj jeszcze jeden element, czyli właśnie tą deszczownicę. Coś, co ma nastrzykiwać strumienie wody, która to jest czymś wyciąganym. Czyli w zasadzie jest to plusik, bo można wszystko bardzo sprawnie wyczyścić, a gdyby nam się te otwory zatkały, to można zawsze tam gdzieś coś przetkać i po prostu będzie to takie bardziej sterylne, bardziej czyste. Więc jest to urządzenie, które tak naprawdę ma za zadanie wykonać coś na kształt kawy przelewowej, ale właśnie z użyciem technik ciśnieniowych. Zaraz zaparzymy sobie w takim razie taką kawę, i powiem Wam o wadach i zaletach tego rozwiązania.
Skoro mamy już gotowy napar, pora powiedzieć, jakie są plusy i minusy tego rozwiązania i zastanawiam się, od czego zacząć. Wydaje mi się, że lepiej jest powiedzieć od minusów na samym początku, żeby więcej tych pozytywnych opinii trafiło na sam koniec, ponieważ często zdarza się tak, że te opinie, które ja wyrażam, traktujecie czasem jakby zbyt serio. Często zdarza się właśnie, że słyszę, no tak, ale ty powiedziałeś negatywnie o Prizmo. Ale w rzeczywistości tak do końca nie było. Sprawdźcie w tym odcinku, że powiedziałem też sporo dobrego, więc muszę bardzo ważyć słowa. Zaczynamy od minusów, żeby potem złagodzić wszystko plusami. Z minusów zdecydowanie można powiedzieć, że mam takie wrażenie, jakby ten sprzęt był troszeczkę delikatniejszy od Aeropressu. Czyli nie jestem pewien, czy jestem w stanie wykonać tym urządzeniem 1000 kaw i ciągle będzie on trzymał fason. Te elementy wydają się być delikatne. Nie są tak toporne jak w Aeropressie, ale wiecie, Aeropress jest taki, że równie dobrze można by go użyć w konkurencji rzutów w dal i nic się z nim nie stanie, zaparzyć po prostu zaraz później kawę, bo no jest po prostu z wielkich plastikowych elementów. Tutaj mamy takie delikatne jakieś gumeczki, jakieś delikatne przestrzenie plastikowe, które mam wrażenie mogą się po prostu zepsuć. To jest moja opinia nie poparta żadnym eksperymentem, więc może tak nie jest, mam nadzieję, że tak nie jest, ale być może jest to jeden z minusów, na który warto zwrócić uwagę. Jest to taka metoda, która w zasadzie bardziej jest zbliżona do metody przelewowej niż w przypadku Aeropressu do takiej metody, którą można by nazwać taką imersją, gdzie fusy są przez cały czas w słupie wody. Tutaj tak naprawdę woda przelatuje dzięki tej deszczownicy przez kawę, więc przypomina to bardziej metodę przelewową. Dlatego też uważam, że jest pewnym minusem to, że trzeba przez cały czas przeciskać wodę przez kawę. Próbowałem różnych metod, mniejszych czasów, większych czasów, większą ilość kawy i mniejszą ilość kawy i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest zaparzenie tej kawy gdzieś w okolicach 3 minut, 4 minut, czyli w zasadzie jest to 3-4 minuty ciągłego naciskania na tłoczek. Czyli jesteśmy jakby uzależnieni od tego, żeby uczestniczyć w tym procesie parzenia. Jeżeli mamy do czynienia z Aeropressem, no to wiecie, tutaj jest dużo większy luz, tu możemy sobie zalać po prostu taki Aeropress, pójść na sekundkę, porozmawiać sobie z przyjaciółmi, wrócić, przecisnąć i mamy gotową kawę. Tutaj tak nie jest. Tutaj musimy przez cały czas kontrolować strumień i przez cały czas, przez te 3-4 minuty naciskać na Aeropress, znaczy na ten Delta Press. Więc czy jest to jakaś wyższość nad metodą przelewową, gdzie wystarczy kilka razy zalać i grawitacja nam to wszystko zassa do dolnego zbiorniczka? No wydaje mi się, że nie. To jest troszeczkę bardziej uciążliwe. Z jednej strony fajnie, bo nie potrzebujemy sprzętu typu czajnik z wylewką albo jakichś takich precyzyjnych urządzeń, jakie są w przypadku metody przelewowej, ale z drugiej strony zdecydowanym minusem jest to, że ja muszę przez cały czas czekać, aż to wszystko przeleci. Kolejną wadą jest też to, że dużo trudniej to wyczyścić niż w przypadku Aeropressu. Aeropress słynie z tego dosłownie, że przeciskamy tłok na drugą stronę, kawa wylatuje, przepłukujemy, jesteśmy w stanie zaparzyć kolejną kawę i kolejną i kolejną. Tutaj jest tak, że cała kawa z tej przestrzeni się znajduje, no i ten tłoczek nie jest w stanie przycisnąć jej do końca, więc mamy troszeczkę więcej zabawy z tym, żeby to wszystko wyczyścić. Tutaj jest ta gumka, którą możemy zawsze usunąć, wrzucić to wszystko do zmywarki, co jest dużym atutem, dużym plusem, no ale nie jest to tak łatwe w użytkowaniu, jak w przypadku Aeropressu. Kolejnym takim minusem wydaje mi się być komplikowanie procesu zaparzenia kawy. Zazwyczaj jest tak, że staramy się upraszczać ten proces, ze względu na to, że on i tak już jest bardzo skomplikowany. Musimy mierzyć czas, musimy mierzyć temperaturę, mieszać albo nie mieszać. Jest szereg rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, więc jeżeli wymyślamy kolejną metodę, czyli że nastrzykujemy wodą kawę, jak w przypadku, można by powiedzieć, troszeczkę robienia espresso w ekspresie ciśnieniowym, no to tak naprawdę wprowadzamy bardzo dużo zmiennych. Ja mogę mocniej naciskać i przepuszczać większą ilość wody, albo delikatniej i tak naprawdę ten napar parzy się troszeczkę inaczej. Trudniej, moim zdaniem, o powtarzalność w związku z tym w tej metodzie, nawet jeżeli mierzymy czas, chociażby ze względu na to, że można go kilka razy uzupełniać, napełniać wodą i przeciskać cały słup wody. Więc nie mamy aż tak dużej kontroli, kiedy konkretnie, w jakim momencie przyciskamy daną porcję wody. Więc wydaje mi się, że to być pewnym
utrudnieniem. Dla osób, które nie chcą kombinować, nie chcą szukać jakichś eksperymentów kawowych, tylko chcą prostego urządzenia do robienia kawy, wydaje mi się, że Delter Coffee Press może być troszeczkę skomplikowany. Kolejnym takim minusem, który moim zdaniem jest trochę czepialski, nie będę tutaj ukrywać, że starałem się wyszukać wszelkie możliwości za i przeciw, są te wszystkie miarki, które są tutaj przez producenta gdzieś na tym cylindrze opisane. Te 200 ml, które jest tutaj, sprawdzałem to wielokrotnie, to nie jest do końca 200 ml, które ja wlewałem akurat do Delter Pressu. Miarka, która ma niby zagwarantować za każdym razem 6 gramów, to też nie jest zawsze 6 gramów, bo wiecie, ziarno zwiększa swoją objętość podczas procesu wypalania. Jeżeli to jest ziarno innego szczepu, to też będzie miało inną gęstość, więc miarkom raczej nie ufajcie. Natomiast jest to pewne uproszczenie. Na pewno nie traktowałbym tego tak laboratoryjnie, że to jest dokładnie 200 ml, a tutaj jest dokładnie 6 gramów kawy. Pora w takim razie na zalety, a zalet jest też bardzo, bardzo dużo. Szczególną, najważniejszą zaletą jest to, że możemy w tym urządzeniem zaparzyć więcej kawy. To jest niesamowite, ponieważ największą wadą, którą najczęściej jest dyskutowana, jest właśnie to, że Aeropress na przykład robi tylko jedną kawę, czyli przychodzi do Was 4 z różnych znajomych, rodzina, nie wiadomo kto i tutaj przez cały czas trzeba przepuszczać przez ten tłok kolejne porcje kawy, parzyć kolejne napary. Tutaj tego nie ma. Możemy wlewać sobie dowolną ilość wody, dowolną może bez przesady, ponieważ do tego dolnej przestrzeni jesteśmy w stanie wpakować gdzieś około 26, maksymalnie podejrzewam gdzieś około 30 gramów kawy, więc wedle tej proporcji 6 gramów na 100 gramów, 6 gramów kawy na 100 gramów wody możemy sobie tutaj zrobić tak naprawdę 2,5 kawy spokojnie. Właśnie przez to, że dolewamy kolejną porcję wody, zasysamy tym tłoczkiem i przeciskamy z powrotem, uczestnicząc w takim razie kolejna partia wody w tej ekstrakcji. Wydaje mi się to być bardzo dużym atutem. Ja cieszyłem się tym urządzeniem szczególnie rano, kiedy chciałem się napić kawę z moimi bliskimi i nie chciałem być samolubem tylko dla siebie parząc. Wtedy mogłem zaparzyć jednym urządzeniem przy pomocy jednego filtra, czyli nie marnowałem kilku filtrów, przy pomocy jednego czasu parzenia odpowiednią ilość kawy do tego, żeby się nią po prostu podzielić. Taką rzeczą, o której musimy tutaj też powiedzieć, jest pewnie preinfuzja. Producent mówi, że warto ją zastosować, natomiast próbowałem na różne sposoby tą preinfuzję tutaj zastosować i wydaje mi się być to zbędne. W momencie, kiedy będziemy przelewali więcej wody i zaparzymy sobie to po prostu bardzo stabilnie, to preinfuzja nie będzie konieczna, ponieważ samo ciśnienie będzie powodowało przeciśnięcie dwutlenku węgla w pierwszej fazie. Czyli to nie jest do końca tak jak w przypadku metody przelewowej, że preinfuzja jest konieczna. Tutaj, jeżeli będziemy przez 3-4 minuty przez cały czas utrzymywali pewien strumień wody, który będzie przelatywał przez kawę, możemy powiedzieć, że jest to częścią zbędną. Oczywiście każdy ma prawo eksperymentować, natomiast taka jest moja opinia, że w tym przypadku preinfuzja powodowała tylko i wyłącznie wydłużanie czasu i komplikowanie niepotrzebnie całego procesu. No i oczywiście to, co jest też bardzo istotne w przypadku tej kawy, czy tego sprzętu, to, że kawa wychodzi naprawdę smacznie. Wszelkie próby, które próbowałem tutaj uskuteczniać, wskazywały, że najlepsze rezultaty były gdzieś w granicach 3-4 minut. Czyli jeżeli napar przez 3-4 minuty, kawa przez 3-4 minuty się parzyła, to uzyskiwałem bardzo słodki, bardzo dobrze zbalansowany napar i taki właśnie bardziej w specyfice metody przelewowej. Więc jest to urządzenie, które da Wam nie tyle taki ciężki napar, bardziej gęsty, co właśnie bardziej w kierunku wyższej kwasowości, subtelnych doznań. No i właśnie takiego czystego smaku, który jest charakterystyką metod przelewowych. Pora na moją opinię. Czy Delter Coffee Press jest dobrym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, Aeropress czy Delter Coffee Press? Jeżeli chcecie więcej kawy, jeżeli macie za zadanie zaparzyć poranną kawę dla wielu osób, Delter Press na pewno będzie górował tutaj nad Aeropressem. Natomiast jeżeli szukacie takiej metody, która Wam pozwoli na więcej eksperymentów, to wydaje mi się, że jednak Aeropress jest bardziej elastycznym urządzeniem, no i przy okazji przez tą swoją toporność, no nie ukrywajmy, jest to takie urządzenie naprawdę
designem przypominające trochę epokę kamienia łupanego, bez przesady, ale troszeczkę może tak jest, to jest to urządzenie, które wydaje się być bardziej trwałe i wydaje mi się, że mogłoby służyć trochę dłużej, chociaż widziałem też zepsute Aeropressy nieraz. Podoba mi się natomiast nowoczesny design, podoba mi się natomiast to, że można więcej kawy zaparzyć do codziennego użytku. Proponowałbym Delter Coffee Press do eksperymentów kawowych i do podróży. Proponowałbym zatem Aeropress. Podzielcie się opinią. Wszyscy użytkownicy Delter Coffee Pressu, chcemy znać Waszą opinię na temat tego, jak wyparzycie w tym urządzeniu kawę i czy uważacie, że jest to dobry sprzęt, czy dobrze zainwestowane pieniądze. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, jeżeli nie, to koniecznie napiszcie, co Wam się nie podobało. Mam nadzieję, że pierwsza recenzja w tym roku również była dla Was pożyteczna. Zachęcamy też do wsparcia, zachęcamy do komentowania i w tym roku stawiamy sobie cel 100 000 subskrybentów. Pomóżcie nam tym koniecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na czajnikowy.pl.